bo dzisiaj to będzie taki odcinek dla gębowców albo dla wielgachnych. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przecudownej serii Jeszcze 5 minutek. Czyli ciekawostki ze świata ogólnopojętego, światowego, przekładane na rzeczywistości duchowe bądź jakieś tam inne podobne. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do świata zwierząt i będzie ciekawostka ze świata zwierząt, a konkretnie ze świata podmorskich otchłani i głębin. Nie wiem, czy wiecie, jakie jest największe zwierzę świata. Otóż największym zwierzęciem na świecie, to jest myślę dosyć prawda oczywista, jest niejaki płetwal błękitny, czyli pewien rodzaj wieloryba. On się nazywa bardzo ładnie po łacinie, bo nazywa się Balaenoptera musculus, czyli taki po prostu mięśniak podwodny. Trzeba przyznać, że to jest zwierzę, które naprawdę robi wrażenie, w sensie ono jest po prostu gigantyczne. Płetwal błękitny dochodzi do 33 metrów długości. Weźcie sobie w ogóle to wyobraźcie, 33 metry i może ważyć do 190 ton. No to jest po prostu bydle ponad bydle. To się nawet nie da mierzyć z tym czegokolwiek. Bardzo mi się podoba taki prosty fakt, że one są również najgłośniejszymi ssakami na ziemi. Nie wiem, czy wiecie, że płetwale potrafią wydawać dźwięki, które osiągają 190 decybeli. Słychać takiego płetwala na odległość prawie 800 km. Nie wiem, czy wiecie, pociąg jadący ma około 80 decybeli, startujący samolot osiąga 120 decybeli, płetwal ma 190 decybeli. Nie dość, że bydle, to jeszcze takie głośne bydle. Ale ciekawostki oczywiście będą w kierunku jadłospisowo-restauracyjno-dietowym płetwala i tutaj kilka takich rzeczy, dojdziemy za chwileczkę do ciekawostki głównej. Otóż nie wiem, czy wiecie, że mały płetwal jak się rodzi, takie płetwalątko małe, to waży mniej więcej 3 tony. To jest niewiarygodne, po prostu małe baby, które waży 3 tony i rośnie przez pierwsze 9 miesięcy swojego życia, ale co jest w ogóle najfajniejsze, słuchajcie, rośnie z prędkością 4 kg na godzinę. Czy wy to czajcie? Ile to trzeba by jeść, żeby tyć 4 kg na godzinę? Ja trochę wiem o tyciu, ale to takich, że tak powiem, wyników to nie mam, żeby tyć 4 kg na godzinę. Ale najciekawsze rzeczy w związku z tym, z płetwalami. Otóż, moi drodzy, płetwale strasznie dużo jedzą, to się łatwo domyślić. One potrafią jeść, tam wydaje się, około 4 ton dziennie planktonu, jedzą głównie kryl. Ale co najciekawsze, zagadka teraz, co może połknąć płetwal? Pomyślcie, 33 metry, 190 ton. Co może połknąć płetwal? Zróbmy taki konkurs. Odpowiedź A, małego fiata. Odpowiedź B, człowieka. Odpowiedź C, nie wiem, królika. Odpowiedź D, grejpfruta. Co może połknąć płetwal? Otóż, moi kochani, i to jest niewiarygodne, płetwal nie jest w stanie połknąć nic większego od grejpfruta. W sensie ma ogromny otwór gębowy, to prawda, jest w stanie w tym otworze gębowym, jak otworzy swoje usta, pomieścić prawie 60 ton pożywienia. Tylko problem w tym, że potem ma taki przełyk. W sensie ma przełyk wielkości mniej więcej grejpfruta. I w związku z tym, zanim on to wszystko sobie przełoży z jamy gębowej tam do wnętrza, to mija dużo czasu. I ja uważam, że to jest w ogóle jakaś mega ciekawostka, że tak wielkie zwierzę, takie bydle, tak głośne, tak żarłoczne, takie, które tyje 4 kg na godzinę, kiedy jest małe, ono, żeby se połknąć, to połyka tylko takimi partiami. Moi drodzy, co by to miało znaczyć? Bo oczywiście przechodzimy do rzeczywistości duchowej. Co by to miało znaczyć tak duchowo jakby dla nas? Otóż, moi kochani, chciałbym w związku z tym, bo o tym myślę można bardzo wiele rzeczy, w sensie, że mamy wielkie możliwości przyjmowania, a potem się okazuje, że takie możliwości absorbowania. Ale chciałbym jakby w jednym kierunku. Jedną z rzeczy, które nam uprzykrzają życie i które sprawiają, że nic sensownego nigdy w życiu nie zrobimy, to polega na tym, że my się chwytamy zbyt wielu rzeczy naraz. Ja już tam pewnie gdzieś o tym mówiłem, ale to jest coś, co ja w sobie też odkrywam nieustannie. Ja robię 8 milionów rzeczy naraz i w związku z tym mniej więcej 7 milionów z nich robię zupełnie beznadziejnie i do niczego i one się nigdy nie rozwijają tak, jak się powinny rozwinąć.
Jedną z podstawowych zasad takiego życia wewnętrznego, takiego życia sensownego, również życia duchowego, jest skoncentrowanie się na pewnych najważniejszych ścieżkach w tym, co mamy robić. I oczywiście my sobie mówimy, no ale przecież ja bardzo wiele rzeczy, które robię, to są dobre. Uwaga, tu nie chodzi tylko o taki prosty wybór, żeby zrezygnować z tego wszystkiego, co złe. Nie. Jak to nas zawsze uczyli w zakonie, podstawowy wybór człowieka polega na wyborze między dobrym a lepszym. I trzeba, że tak powiem, w związku z lepszym zrezygnować z dobrego. Jeżeli masz takie poczucie, że jesteś ciągle zmęczony, albo że nigdy w niczym nie osiągasz naprawdę jakichś wielkich wyników, tylko ciągle wszystko robisz, wszystkim się zajmujesz, jesteś zabiegany i wręcz nie masz kiedy spać, ale nic się nie dzieje jakoś tak super, zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem tego nie jest za dużo. Czy nie powinieneś mieć po prostu takiego małego przełyku płetwala błękitnego. Tak, masz gębę, przepraszam za wyrażenie, że jesteś w stanie po prostu chwycić tysiące rzeczy w życiu. Jak to mówimy, ileś tam tych srok za ogon. Ale problem polega na tym, że połkniesz 2 albo 3 i nie jesteś w stanie połknąć w jednym momencie natychmiast tylu rzeczy. Jedną naprawdę z zasad takiej higieny duchowej, takiej higieny wewnętrznej, takiej higieny w ogóle sensowności życia jest umiejętność okrajania tego, co robimy i wybierania rzeczy najważniejszych. Spróbuj dzisiaj zachować się jak płetwal błękitny, czyli zawęź sobie gardło, zawęź sobie przełyk i pomyśl, czy są rzeczy dobre, na pewno dobre i takie, które w ogóle są przydatne, ale akurat w Twojej sytuacji trzeba by z nich zrezygnować, dlatego że jest tego po prostu za dużo. Moi drodzy, jeśli chodzi o cytat na dzisiaj, to w związku z tym pomyślało mi się o takim fragmencie z Księgi Wyjścia, tam gdzie jest opisana wędrówka Izraelitów z Egiptu. Jak pamiętacie, oni się żywili manną między innymi na pustyni. I tam było tak, że 6 dnia tygodnia dostawali mannę na 2 dni, po to, żeby nie musieli jej zbierać w szabat. A niektórzy mimo to wychodzili, że tak powiem, w szabat i zbierali tą mannę, znaczy nie zbierali, bo jej tam nie było. Czyli mówiąc tylko, robili rzeczy, które były niepotrzebne, robiły rzeczy, które tak naprawdę nie dawały żadnego owocu. Ja myślę, że to jest dokładnie to. My dlatego, że robimy za dużo, więcej niż Pan Bóg nam proponuje, żebyśmy robili, to z tego, co za dużo, tak naprawdę nie zbieramy żadnego owocu, a zbieramy tylko zmęczenie, wyczerpanie, że tak powiem, takie totalne doprowadzenie się do przeładowania wszystkim. Nie wychodź w to, co za dużo. Ogranicz się do tego, co jest potrzebne. Z tym cytatem dzisiaj pochodźmy, a przede wszystkim spróbujmy to wąskie gardło sobie zrobić, żebyśmy byli trochę jak płetwal błękitny. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj pokazać rzecz, którą dostałem, bo to jest w ogóle super mega prezent. Dostałem go już dawno, ale nie miałem okazji go przedstawić, więc chciałbym Wam pokazać prezent, jaki do mnie przyszedł z Portugalii. Więc dostałem tutaj taką, widzicie, buźka i w środku jest tutaj kartka, więc żeby nie było. Najpierw tutaj widzicie, Portugalia, przyszło z Portugalii, tutaj jest napisane. Kartka jest od Weroniki i tam Weronika napisała kilka sympatycznych słów, ale słuchajcie, Weronika zrobiła niesamowitą rzecz. Słuchajcie, bo Weronika zrobiła taką książeczkę, gdzie do każdego odcinka jeszcze 5 minutek zrobiła rysunki pokolejne. Proszę bardzo, mistrzowskie gumiaki, taktyki aligatora. Nie wiem, czy wy to wszystko tu widzicie, jakie to jest po prostu ekstra. Waleczna sałata, Coca-Cola czy Pepsi, test łyczka, o tak się złożyło, świetlikowe oszustwa, weź się uśmiechnij, o matko, serce kozicy, 10 000 Beatlesów. No to jest po prostu, słuchajcie, to jest absolutnie niewiarygodne. Speed dating, o proszę, taktyki mi się bardzo podobają. O, mądrości z hipermarketu. Słuchajcie, to jest absolutnie mega. Weronika z Portugalii, chłopiec i pies. Wielkie dzięki za jeszcze 5 minutek. Takie prezenty to jest coś ekstra. Naprawdę, dziękuję i pozdrawiam. Pa!